jesteśmy już w Manili, w Pasay dokładnie, i idziemy do naszego hotelu, który jest jakieś 2 km dalej. Po drodze zapał nas deszcz. Straszny smród, nie da się wytrzymać, ale jakoś idziemy, podążamy prosto do hotelu. Pełno spalin, aż czuć to po prostu, wszystko się klei do nosa. Makabra. Fajne chodniki. Zobaczcie jakie kolory, soczysta zieleń, piękne słońce. Wybieramy się na wycieczkę po wyspie Mactan. Jest dopiero 9 rano. Idziemy kręcić materiał do naszego kolejnego odcinka. Idziemy do pierwszego punktu wycieczki, czyli tak zwanego markera Magellana, z miejsca, w którym zginął. Idziemy dalej do tego markera, a tu znowu slumsy, smród, tłok, korki. Wszędzie jest tak samo, niestety. Tylko gdzie niegdzie enklawy, które są w miarę porządne. Już go widzimy. Za chwilę będzie kilka fotek albo film. A to jest marker Magellana, czyli miejsce, w którym wylądował. To nie była pierwsza wyspa, na której Magellan zatrzymał się podczas pobytu na Filipinach. Dopiero kolejna. Wcześniej był na Cebu, gdzie schołdował sobie lokalnych wataszków i ochrzcił ich. Natomiast tu na Mactanie się zbuntowali. Przypłynął tu z powrotem, żeby ich poskromić, i wtedy zginął. W Cebu odkryliśmy strasznie tani market. Zapłacić gotówką, ale wszystko jest mega bajecznie tanie. Ale miasto trochę też jakby przypomina bardzo Maninę. Jest mega tłoczno wszędzie. Trochę śmierdzi, śmietników zero. Na pewno jest tutaj spokojniej niż w Manili. Dużo spokojniej. Byliśmy już w forcie, obejrzeliśmy sobie fort, zwiedziliśmy, będzie z tego film. Idziemy też oglądać Krzyż Magellana i jeszcze innych świętych miejsc, kościoły, nie kościoły, zabytki. Pomników jest tu tak dużo, że nawet nie będziemy tego wszystkiego nagrywać, bo nie wiemy dokładnie, czy jest sens. Bankomat widzę. Bankomat jest, muszę iść brać kasę. Znaleźliśmy taki soczek o smaku melona. Rewelacja, naprawdę czuć, że to jest stąd, to jest świeże, pyszne, orzeźwiające. I z kawałkami owoców. Tak. A tutaj mamy litchi. Bardzo dobre, też kawałki. Jest 12:44. Idziemy zwiedzać. Na dzisiaj wszystko w remoncie, takie szczęście turysty, i nic nie zobaczymy. Może uda się do bazyliki wejść, bo już sprawdzili nam bagaż, więc myślę, że możemy spokojnie sobie tam wejść i zrobić kilka zdjęć. Może się uda. Krzyż został posadzony przez Magellana tutaj na pamiątkę, i oczywiście niektórzy wierzą, że to jest kopia, ponieważ oryginał został już skradziony. Stąd właśnie ta obudowa, ona jest normalnie zamykana, żeby nie można było sobie zrobić drzazgi świętej. Wiszący bambusowy most. Trochę się pękam, ale kazali to i idę, nie? Wojciech obserwuje, czy nie spadnę. Co mi się tak w ogóle wydaje, że oni te małpki po prostu rano rozkładają po tych drzewkach i tylko hello, here is. I że one wcale tak naprawdę te małpki nie skaczą po tych drzewach, bo one tylko siedzą i śpią. Znaleźliśmy pierwszą małpkę, ale jest tak mała, że nie widać. Jeszcze się odwróciła. Wojtek robi zbliżenia swoim aparatem. Ale mega czad, posłuchajcie, takie malutkie małpeczki. Szok. Teraz śpi, a w nocy imprezuje. O, teraz się rusza ładnie. O, jaki słodziak. I one mają oczy większe od mózgu. Oglądaliśmy te małe małpki, które nazywają się wyraki. No i to jest takie wejdź, zapłać 80, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Małpki porozwieszone na gałęziach i spadamy. No tak wygląda tutaj właśnie zwiedzanie. Małpki są urocze, naprawdę. Takie małe misie, pluszaki słodkie, które można... No niestety nie można dotknąć. I tylko się patrzą i śpią. Z bliska można zobaczyć. Tak patrzy i śpi, patrzy i śpi, tak, patrzy i oczami śpi. przewraca, głową o 180 stopni potrafi je przewrócić.
Nie wiem, gdzieś dotknąłem niechcący. Uważaj, co dotykasz. Którą upłynęliśmy. Tak, uważaj, co dotykasz. Idziemy na tal, no i jest to oczywiście wspinaczka pod górę. Wzięliśmy przewodnika, znaczy musieliśmy go kupić ponoć, bo nie ma innego wyjścia. Ewentualnie mogliśmy za tę kasę wziąć wyjazd konikami, ale my nie chcemy tych biednych zwierząt męczyć, wystarczy, że je inni męczą. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, to się idzie ponad godzinę, ale mi się wydaje, że my to załatwimy o wiele szybciej. Wojtek idzie jeszcze. Szybciej, szybciej, szybciej. Ale mokry jestem cały. No, a co ja powiedzieć? I tam na górze będziemy mogli obejrzeć jezioro. Nasz przewodnik, ten w niebieskiej koszulce, jest bardzo zabawny i żartuje sobie z tego, że byśmy nie przesadzali, czy nie uciekali, jak zejdziemy na górę, bo tam będzie jeszcze lepiej. Te kamienie faktycznie są gorące. Czuć, że tutaj mam pod butami gorąco. Jeden fałszywy krok, mogę spaść i się spalić. No to jest bardzo ciekawe. Tutaj coś wylatuje. Trochę jakbym był w górach. Nie wiem. For 2 seconds, there the top, and then after that we will go back. Okej. Jaki śmieszek, no. Czy ktoś kiedyś z was spadł z wulkanu? A tam na szczycie są nasze rezydencje. Jak smakuje? Nie? Takie oto atrakcje mamy tutaj. Gniazdo, na którym siedzi Wojtek, a za nim gotująca się woda, która może mieć nawet 100 stopni Celsjusza. Jedno jajko gotuje się około minutę. Wycieczka na tal, bardzo fajna. Poznaliśmy nowego kolegę z Izraela. Słyszycie teraz silniki właśnie. Tak. Odpływamy, jedziemy do miasta, a stamtąd będziemy szukać już autobusu. Damy znać z Manili. To wszystko z wycieczki na tal. Na razie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Wyraz scholowali. Chyba ten dzieciak prowadzi łódkę. Widziałeś? Widzicie to?